Cześć, jestem Kamil, witajcie na kanale. W dzisiejszym odcinku zajmuję się samochodem klienta. Ogólnie na starcie powiem Wam, że od dłuższego czasu nic nie nagrywałem na kanał ze względu na to, że nie było czasu i zajmowałem się właśnie samochodami klientów. Jetta stoi za Wami, jeżeli ktoś się interesuje tym projektem. Z Karatem też nic nie jest ruszone i dostałem od kolegi taki pomysł, żeby nagrywać samochody, które robię po prostu dla innych ludzi również. Jeżeli Was coś takiego będzie interesować, dajcie znać w komentarzu od razu. I będą to nie takie dokładne filmy, tylko bardziej taki po prostu, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Więc w dzisiejszym odcinku mamy samochód, w którym wymieniamy tylko i wyłącznie uszczelniacze zaworowe oraz uszczelkę pokrywy zaworów. Właściwie to cały zestaw. Jest ta duża, mała uszczelka, parę o-ringów i uszczelka złącza Valvetronika. Jeżeli Was to nie interesuje i wolicie widzieć tylko same projekty, też dajcie znać w komentarzu. Ja biorę się do roboty. Jak będą jakieś ciekawostki, to Wam powiem. Ogólnie tablice w samochodach będą zakryte i cały pomysł z tym nagrywaniem naprawy samochodów wyszedł właśnie, tak jak mówiłem, od mojego kolegi, ze względu na to, że bardzo dawno nic nie nagrywałem i mówi, że ludzie mogą się zastanawiać dlaczego. To jest takie uzupełnienie, gdzie będę Wam opowiadać może trochę więcej o tym, co się dzieje w trakcie projektów, co się dzieje z projektami i może jakieś inne szczegóły albo nieszczegóły, które się dzieją. Ale głównie też dlatego, żeby po prostu na kanale były jakieś treści, żeby on nie podumierał. Biedna pszczoła. Dobra, i teraz tak. Łańcuch jest delikatnie luźny, no ale zgodnie z życzeniem właściciela nie będziemy go ruszać, nie będziemy go zmieniać. Natomiast chcę coś powiedzieć o pracy poprzedniego mechanika, który nie wiem jak, ale doczyścił ten silnik, uszczelnił go. Jest tu suchutko wszędzie. Jest wszędzie bardzo sucho, bardzo ładnie jest to wszystko zrobione, więc naprawdę dobra robota. To nie jest coś w stylu, że będę narzekać tutaj na poprzednie osoby, które się zajmowały danym samochodem. Jeżeli, znaczy może i będę narzekać, ale jeżeli należy im się pochwała, czy po prostu wspomnienie, że dobrą robotę robią, to też o tym wspomnę. Nie będę tylko negatywnych rzeczy mówić. No cóż.
Jeżeli chodzi o narzędzia, których używam, to magnes na elastycznym złączu. Druga rzecz to penseta. Tam jest naprawdę ciasno, to się bardzo przydaje. Trzecia rzecz to jakaś no-name'owa dźwignia, którą kupiłem lata temu, kosztowała około 100 zł. Natomiast nie jest w stanie wszystkiego dobrze zrobić, więc żeby zmienić punkty dźwigni, montuję na niektórych zaworach, przy 2 zaworach konkretnie, montuję ją w ten sposób, blaszki, a do tego miejsca montuję tą dźwignię, przez co przenoszę punkt dźwigni całej, no i ściągacze do uszczelniaczy. Taca magnetyczna, na której przetrzymuję kliny, śruby, sprężynę czasem, tak żeby było jak najłatwiej. Jeżeli chodzi o uszczelniacze, to tu macie 2 stare, a tu jest jeden nowy. Różnica między nimi, no naprawdę nie ma tragedii. Wiadomo, że tutaj jest ta guma rozepchana, ale jeszcze jest to guma, nic się z nią nie dzieje. Zobaczymy, jak będzie później. To jest bardzo ciekawe, że uszczelniacze są w tym samochodzie zrobione, natomiast mimo wszystko spalał olej. Czasami jest tak, że ktoś przyjeżdża i mówi, że trzeba zrobić to i to. I się to robi. A czasami jest tak, że ktoś przyjeżdża i mówi, nie wiem co trzeba zrobić, proszę to naprawić. Wtedy ja sobie sam diagnozuję. Tutaj raczej wszystko jest zrobione. Jeszcze może spojrzę na separator oleju, ale wydaje się, że niektóre przewody od niego są w miarę świeże. On też nie wygląda jakoś super staro, więc prawdopodobnie był wymieniony. Trzeba wymienić wszystkie uszczelniacze i zobaczyć. Ale już mi się wydaje, że widzę jeden stary, co jest bardzo ciekawe. Dolotowe zawory robi się dużo łatwiej. I tu ciekawostka, ponieważ mam nadzieję, że zauważycie. Spróbuję stanąć tak, żeby nie robić cienia, ale niestety się nie da. Może tak. O, to są 2 wydechowe zawory. Na nich jest logo Viktor Reinza. Proszę bardzo. Natomiast to są dolotowe. Na nich nie ma logo. Zobaczcie, jaka jest różnica w otworze między nimi. Spróbujemy zrobić tak. Nie widać tego. To może inaczej. Biorę suwmiarkę. Pokazuje mi 0, wyzeruję ją. I teraz zmierzę otwór, który wynosi 5,5 mm w wydechowym, a 5,9 w dolotowym. Dolotowy dodatkowo nie dość, że różni się kolorem, bo jest ewidentnie dużo starszy, te były wymieniane, to jeszcze jest bardzo twardy i jak naciskam go, to ta guma się nie odkształca do swojego pierwotnego kształtu, czyli jakiegoś tam okrągłego. Spróbuję dograć na telefonie, żebyście lepiej zauważyli, bo może aparatem nie jestem w stanie tego tak wysterować. Ale tutaj ktoś ewidentnie zmienił tylko wydechowe zawory. Viktor Reinz. Nie wiadomo. Mniejszy otwór, większy otwór.
I sama czystość też wiele mówi. Wątpię, że to ktoś robił dla siebie, raczej było robione pod sprzedaż, czyli wymieniamy tylko wydechowe. Nie mam pojęcia dlaczego nie były wymienione też dolotowe, ponieważ po pierwsze w zestawie i tak jest 16 zaworów. Po drugie zestaw kosztuje grosze, bo od 60 paru do 90 zł z tego co widziałem w internecie. I tak jest wszystko rozebrane, więc te dodatkowe parę, no dobra, dodatkowa godzina roboty, czyli powiedzmy 100 plus i tak wydaliśmy na zestaw, to czy to jest warto, żeby oszczędzać? Dajcie znać w komentarzu, co wy byście zrobili. Teoretycznie można jednym zestawem zrobić 2 samochody, ale i tak wszystko jest rozebrane, i tak, więc po co? Od startu do teraz minęły 2,5 godziny, czyli w 2,5 godziny wymieniłem 16 zaworów, 4 ktoś już kiedyś wymienił, 12 nie. Jest zauważalna różnica, przede wszystkim no, kolor gumy jest taki sam, ale kolor metalowej części uszczelniacza jest inny, więc to nie jest tak, że to był jeden zestaw. Nawet jeśli by był jakimś dziwnym zestawem, to byłoby po 8, nie wiem, wydechowe i dolotowe, nie ma różnicy. Natomiast no, bardzo dziwna sprawa. Dla mnie jest to pierwszy raz, kiedy mi się zdarzyło, że pracowałem nad samochodem, w którym była wymieniona część uszczelniaczy. Dajcie znać, co myślicie o w ogóle takich zabiegach. Wiem, że dużo osób jest przeciwko wymienianiu uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy. Ja nie jestem. Do takich zabaw mam coś takiego. Będziecie mnie słabo widzieć, ale jedziemy na jazdę próbną. Po zrobieniu samochodu przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy jest dobrze zrobiony. Więc się przebrałem, ale cichutko tutaj, ja nie mogę. Lekkie zazdro. W moim kompocie jest
rozwalony wydech na dwie części. Oczywiście szewc bez butów, swojego nie naprawię, ale wyciszenie w sedanie jest też zdecydowanie lepsze niż w kompakcie, to trzeba przyznać. Okay. Jak kopci tarawka, ja nie mogę. Teraz jeszcze tylko sprawdzę, czy po chwili postoju, jak docisnę gaz, to zakopci, czy nie, jak już jest rozgrzane auto, i to jest jedyne, co mogę sprawdzić na takim dystansie. Tak, żeby być 100% pewnym, to musiałbym tym samochodem z tydzień jeździć. Sprawdzimy później olej, bo też nie był w pełni, był powyżej minimum, od razu mówię, ale nie było czegoś takiego, że o, tyle oleju mu wystarczy, tylko coś tam dolejemy. No i komputer. Czysto. Dobra, gasimy. Zero błędów w DME. Czyli to, co mnie interesuje. Auto ma założone L-ringi, jeżeli chodzi o uszczelniacze. L-ring, uszczelka pod głowicą. Boże, co ja mówię? Uszczelka pokrywy zaworów. Zgodnie z życzeniem właściciela. Jeżeli ktoś chce w taki sposób, to robię w taki sposób i tyle. Muszę je teraz tam ustawić w jednym miejscu, żeby sobie stało. Parę dni jeszcze postoi, zanim po nie przyjedzie właściciel. I to wszystko. Jeżeli podobają Wam się takie odcinki, chcielibyście to oglądać, jeżeli bym kręcił następne samochody, które przyjadą na naprawę, to dajcie znać w komentarzu i tyle. Widzimy się w następnym, mam nadzieję, że dużo szybciej. Trzymajcie się, hej.